Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale Rootblog. Dzisiaj prosto sprzed największego elektronicznego marketu na świecie. Jesteśmy na Huaqiangbei w Shenzhen w Chinach i tutaj spróbujemy zapolować na jakieś ciekawostki z elektroniki użytkowej. Czym jest w ogóle Huaqiangbei? Jest to taki obszar w Shenzhen, gdzie mamy takie skupisko wielkich galerii z całą elektroniką użytkową, jaką możecie sobie wymarzyć. Możecie kupić tutaj starego iPhone'a, nowego iPhone'a, wszystkie części do Waszego telefonu, czy nawet komputera, no i oczywiście wszystkie części, które są ogólnie niedostępne. Prawdopodobnie znajdziecie je właśnie za mną. Na przykład tutaj jest 10-piętrowa galeria, gdzie znajdują się różne ciekawostki z elektroniki użytkowej, no i takich galerii jest tutaj po prostu kilkanaście na obszarze kilkunastu metrów. Nasza dzisiejsza misja: znaleźć 3 ciekawe urządzenia. Pierwszym z nich będzie używany iPhone. Szukamy starego modelu, by nostalgicznie wrócić do klasyki gatunku. Najlepiej, gdyby trafił się nam iPhone 2G, 3G, ale 4 też nie pogardzimy. Drugie urządzenie to ręczna mini dmuchawa. Widzieliśmy już ich mega dużo, testowaliśmy kilka, ale szukamy absolutnej perełki. Czegoś unikatowego pod kątem wyglądu i możliwości. Trzeci to akcesoria, a dokładnie przewody. Dobry kabel to klucz do sukcesu. Ale co przyniesie nam Huaqiangbei? Jakie perełki technologiczne uda nam się tutaj znaleźć? Zapraszam Was na tę technologiczną podróż. Można się cofnąć do lat 90. Wszystkie płyty CD, DVD, co chcemy, tu Pani nam sprzeda. No piękna sprawa. Nostalgia, to jest sklep typu nostalgia. Królestwo kabli świetne. Poproszę wszystkie, tak. Hit AliExpressu ostatnich czasów, czyli przenośne konsole. Ma to taką bardziej formę targu niż sklepu, więc te ceny to jest, powiedzmy, że umowne i trzeba negocjować. Przepraszam, ile kosztuje ten produkt? 125. Zaproponujemy Pani 90. No to dziękuję. Nie pogadaj. Czy można znaleźć tutaj wszystko? Tak, można. Słuchajcie, Pani sprzedaje nawet modemy z Plusa i cyfrowego Polsatu. Tutaj legendarny model Huawei, który kiedyś był w cyfrowym Polsacie. Sam używałem. Rewelacja. Pierwsze LTE. No kurczę, taki plecak bym chciał. Tu sobie Rootblog wyświetlać, no. Jesteśmy, bo widzicie, w pierwszej galerii, idziemy do następnej. Powiem tak, porównywaliśmy parę cen z AliExpress i one są zbliżone, także nawet jak chcemy się targować, to jakoś sprzedawcy nie są specjalnie przychylni. Natomiast Wy nie musicie się targować, nie musicie chodzić do takich galerii, wystarczy, że wejdziecie sobie na AliExpress i możecie kupić prawdopodobnie dokładnie to samo co my. I dodatkowo, korzystając z Letyshops, który jest partnerem tego odcinka, dostajecie jeszcze cashback, więc nie dość, że wydajecie kaskę, z każdego wydatku jakaś część kwoty do Was wraca. W linku w opisie macie kod promocyjny oraz link do rejestracji, zajmuje to minutę i możecie dokonywać zakupów. 4S, jest 5S, jest 5C, 7, 6 Plus. Laoban, how much? How much? This, ta, cygę. 150 juanów, 75 zł za iPhone'a 4S. No to nie ukrywam, że jest to kusząca propozycja. Czy ten telefon jest sprawny i się włącza? iPhone 5C za 75 zł. Włącza się. Ale on jest w niezłym stanie. Pan tutaj go chyba nieźle odnowił, bo jest naprawdę nieźle. Proszę bardzo, włączył się. Kurde, szkoda, że 4S ma tego iClouda. Proszę bardzo, wszystkie iPhony jakie chcemy. Od 12, 11 Pro, 12, 13, 14, 16, XS-y. Też niby, nie? Ale 17 jest, ale ja mam wrażenie, że to nie jest 17, bo widzę już te aparaty. O, Pan może będzie miał jakiegoś starszego iPhone'a. Pan ma 6. ma SE3. SE3, no. No nie, no nic takiego. Dobra. O, tu Pani ma 7. Nikt nie ma starych iPhone'ów, tylko Pan był, który miał z blokadą 4S. Do you have iPhone 5 or 6? No, 6 now. Looking for 5. No, nie mają starych iPhone'ów, no. Ale Pan to na żywym organizmie robi, normalnie na włączonym telefonie. Proszę bardzo, to co tutaj widzimy, to dedykowane stanowisko do prowadzenia live'ów w Chinach i to jest świetne, dlatego że macie tablecik, który jest razem z oprogramowaniem, który obsługuje wszystkie Instagramy, TikToki, YouTube, Facebooki. Do tego Pan właśnie nam green screena z tyłu założył, więc możemy sobie ustawić dowolne tło. Mamy kamerę, mamy smart light, żeby nas doświetlało fajnie i sobie siadacie i prowadzicie live'a na gotowo. To jest super, to jest przykład tego, że możemy od razu pokazywać produkt, możemy mieć kamerę na nas, od razu to nagrywać. No nie, no to jest piękne. To jest urządzenie gotowe do prowadzenia live'a. Proszę bardzo, zmieniamy sobie tło, jakie chcemy. Nie no, rewelka. How much? How much? 4500 juanów. No dobra, ponad 2000, ale jest kompleksowo. To tak, to jest kompleksowo. To jest dobry wynalazek. Większe, mniejsze, jakie chcecie. Świetne to jest. Wszystkie platformy, split screeny. Ja pierniczę, ale czad. No. Same quality. Same quality, tak. Yeah, HD. Same quality jak Ray-Ban. Ray-Ban, yeah. Tak jest. And have AI translation. Translation? Yeah. Okay. And the AI translation and the AI source. Okay.
And talking music, GPS, Okay. translation. How much? How much? Very good price. Very good, yeah. Maybe As always. 10%. Very good, high quality. You can check audio, have translation. Jesteśmy, proszę. Nie no, jest pięknie. Yeah, very good. Very wow, good. yeah, HD. HD camera inside. 170 zł za okulary, jak to pan mówi, tak samo dobre jak Ray-Ban. Nie, powiem tak, tak już abstrahując i nie śmieszkując, za 170 zł to powiem ci, że to się nawet broni. Jest normalnie kompletacja, pakowanie i wysyłka. No i zamawiasz case'a na AliExpress i on jedzie stąd, no proszę. Pani zasuwa. Pyk, pyk i spakowane. No dla dziewczyn tu pomadka wchodzi. Jakościowo jest całkiem spoko i powiem ci, że no najróżniejsze, no. No wszystkie wynalazki AliExpressowe no tutaj są, no. No nie, nieźle to wygląda, chociaż te wycięcia i widać, że no nie jest to najwyższa jakość, ale... W międzyczasie natrafiliśmy na stoisko z konsolkami do gier, coś w stylu Ambernika. Ten wygląda niemal 1 do 1 jak te sprzedawane w Polsce, ale tutaj nie ma logo, po prostu. No kurde, ty no, fruwa na razie menu jak złe. Aladdin. Nie no, jakość jest okej, no. How much is One. 160? What do you have? How much? A, że ja mam zaproponować cenę. A, 60. No i to jest za 3 dyszki dmuchawa. Włączmy ją sobie. No kurde. Taka jak trzeba. To coś, co się potargujemy. Za 50 wezmę. Oj, pani jest trochę w szoku. 80? 55. No to no. Thank you. Jakie jest Huasiang Bay? Jesteśmy tutaj od rana, już poświęciliśmy chyba z 3 godziny na to łażenie. I powiem tak, jest to na pewno miejsce dla geeka, dlatego że tyle, ile macie kabelków, różnych rzeczy w jednym miejscu, super. Do tego ta atmosfera taka targowa, delikatnego bałaganu, i tak dalej, powoduje, że rzeczywiście dla osoby, która interesuje się takimi rzeczami, jest to miejsce bardzo ciekawe. Natomiast w większości, słuchajcie, jest to AliExpress offline, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, dlatego że jest masa podróbek. Generalnie wszystkie te takie najtańsze rzeczy no-name'owe, no to właśnie znajdziecie tutaj. Jest masę też producentów właśnie takich różnych kabli. Nie mówię, że one są złe, sprawdzimy w ogóle, to się okaże. Natomiast spoko jest to, że no ceny są rzeczywiście niskie. Nie porównuję tych cen od razu, bo uważam, że cena 5 zł za kabel jest atrakcyjna dla osoby, która przyjechała z Europy, jeśli ten kabel będzie działał dłużej niż 1 dzień, więc no nie sprawdzamy aż tego tak. Natomiast na przykład konsolkę udało się wyrwać za dobre pieniądze, bo za 80 zł, więc dużo taniej niż można kupić to na AliExpress czy w Polsce. Natomiast bałbym się tutaj kupić chyba, nie wiem, laptopa czy telefon, bo no, wątpliwej jakości jest ten serwis, mimo wszystko nie wiadomo jakie jest pochodzenie. Niektóre telefony były zablokowane Apple ID, więc no, to wszystko jest takie szemrane, natomiast na pewno warto odwiedzić dla kogoś, kto się tym jara, dla samego faktu nawet się po prostu przespacerować. Pytanie za 100 punktów, czy tam mamy oficjalnego Apple Store'a, czy ktoś sobie po prostu nakleił logo, ale sprawdzimy. W Huasiang Bay często trafiamy na sklepy, które wyglądają jak oficjalny Apple Store, ale w rzeczywistości są ich fałszywymi replikami. Fenomen ten jest efektem gigantycznego popytu na produkty Apple w Chinach, którego oficjalna sieć swego czasu nie była w stanie zaspokoić. Sklepy te wizualnie są niemal identyczne, sprzedają głównie telefony z drugiej ręki, refabrykowane lub pochodzące z szarej strefy. Ich sukces opiera się na dostępie do nieograniczonych zapasów części zamiennych dostępnych tutaj, w Shenzhen. Często oferują urządzenia z wymienionymi ekranami, obudowami, ale wyglądające jak nowe. Kupując tu, klient dostaje iluzję autoryzowanego salonu, ale cena i brak gwarancji świadczą o szarej strefie handlu. Widzimy tam oryginalne iPhony na wystawkach, sprzedawcy noszą koszulki z logo Apple, ale akcesoria te wyglądają jakby były z bazaru i z pewnością nie są oryginalne. Wchodząc tu czuję się dziwnie, jakbym robił coś nielegalnego. Wszystko, co jest nieautoryzowane, wszystko, co jest stworzone przez państwo środka, to można tutaj znaleźć. No, AliExpress offline. Taki kabel bym sobie kupił do testów. Ty bierzemy, po jaki wielki. Fajny. Ojej, tylko USB. A, nie mamy USB-C do USB-C? Wózeczko. Na pewno jest. To jest przejściówka, więc jest. W przejściu. No patrz, przejściówka jest. Aha. A, ty, jak to? To mój nie był w przejściówce. Magnetyczny.
I długi. Magnetyczny 35, a ten za 20, a ten za ile? This one? O, ten za dychę, dobra, to ja za dychę też tego biorę. To weź mi tam jeszcze wygrzeb takiego. Dobra, to taki, 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 taki. 4 byśmy poprosili. Is it okay? Yeah, discount. 65 for all? Okay. 65. Okay. Oh, great. Dobra, kupiliśmy 4 kable za 38 zł jakoś. Alipay? Alipay, tak. Okay. I uwaga, ile tam zejdzie? Za 4 kabelki. 33 zł i 54 grosze, nieźle. Siesie, bye bye. One są fajne, długie i wyglądają na porządne, więc będziemy je testować, zobaczymy co to warte. Pokebole fajne na słuchaweczki. No, proszę bardzo. No to w ogóle słuchawki, nawet nie pokrowiec, tylko całość, komplet. Fajne, no. Proszę bardzo, tutaj jeśli kupicie sobie jakąś część zamienną, to macie absolutnie wszystkie narzędzia, które mogą Wam pomóc w jej wymianie. I naprawdę są fajne zestawy śrubaków. Ciekawe ile kosztuje taki zestawik, ale to jest fajne, to się przydaje każdemu, umówmy się. 25! Za 25 juanów, czyli za 12 zł dostajecie taki zestaw śrubaków, no to jest mega. Te piórka do podważania szybek. Przychodzisz na to stoisko i możesz otworzyć swój serwis w pół godziny. Tak. Prawdziwy iPhone mini. Proszę bardzo. Ale fajny telefonik. How much? 680, tak? No 350 zł, dużo, ale naprawdę fajny. I powiem Ci, że nawet płyn nie działa. Proszę bardzo. iPhone 17 Pro Mini. Takiego nigdzie nie spotkacie, tylko w Chinach. W międzyczasie Mati wyhaczył paski do Apple Watchy, więc bierzemy kilka do testów porównawczych. Podobno mają być takie same, jak te oryginalne Apple'owskie. Jaka jest jakość tych pasków w cenie 2 za 20 juanów? No powiem tak, na pewno Apple to nie jest. Pan mówi, że quality, high quality. Ja bym się troszeczkę z nim spierał. No okej. Testujemy, tak? Na pewno widać od razu, że jest delikatna różnica kolorów, no i jakość tego łączenia to jest taka bardziej jakość niż jakość. Oj, chyba na chińskie rączki. Chyba na chińskie rączki, no. O kurde. Żeby ci... Dobra, jednak nie przeszedł tego testu pozytywnie. Tymczasem my wracamy do zwiedzania i poznawania chińskich ciekawostek technologicznych z Huasiangbei. Proszę bardzo, no to przenośną normalnie konsolkę i otwierasz sobie gdzie chcesz i grasz, no. Przenośny automat do gier. How much? How much? 3850, czyli za mniej niż 2 koła. No to spoko. No do warsztatu, petarda, opona. Ten też jest bardzo podobny do pewnego głośnika. To jest nie podróbka, tylko inspiracja. Pamiętajmy o tym. Albo zamiennik. Albo zamiennik. Tutaj też głośnik speaker. I bardzo znana marka podobno. Znana marka, bo jest mnóstwo ich. O, są golarki. Ty, ciekawe po ile jest golarka. W ogóle ktoś chyba ją używał, bo jest testowana. Ja pierniczę. No, wiedziałem, że ma. A taka mikro? Taka mikro właśnie. I na C. No wszystkie twoje kryteria zostały spełnione. 75. 75. Do you have box? Yeah. Track speaker. This one, if you want the price, is the 160. 160. And the sounds are very nice. You can try that. New iPhone. Yeah. Oh, rich man. 65. Price 70. Okay. No, 65. Some money too. No. 70. Co, Mati, bierzemy? No bierzemy, no. Okej. Tu. Yeah. Okay, Jelai. For gift to a friend. No, for us. For Proszę bardzo, raj dla osób, które chcą sobie kupić starą cyfrówkę i robić bardzo klimatyczne zdjęcia. 1399 za Nikona takiego? Drogie, oj, tutaj bardzo drogo jest. Udało nam się znaleźć iPhone'a 4S i to nawet w niezłym stanie. A on jest trochę tutaj zbity, o nie. No wiem właśnie, zaraz mi wymieni szybkę. To ten jest 16-gigabajtowy, a te tu są 8-ki. Ten jest poobijany i trochę w średnim stanie. Do you have a cable? For... Ten jest lepszy, tylko nie wiadomo czy działa. 100 for this and this. 100. Okay.
Słuchajcie, mamy to. W końcu znaleźliśmy iPhone'a, jaki nas interesuje i wytargowaliśmy dobrą cenę. Jeszcze tutaj tylko panie na profesjonalnym stole serwisowym. Zmieniam tylną obudowę z innego na taką w lepszym stanie. Akurat wymiana szybki w 4S to jest też prosta i szybka sprawa, więc... Ale to, że one to robią tak, to jest taka petarda. Proszę bardzo, iPhone 4S z kablem za 53 zł dokładnie wyszło. Wygląda na to, że działa, już ma zainstalowaną Cydię, także no nic, tylko dzwonić. Piękna pamiątka. Ale żebyście poczuli niemal na własnej skórze, jak wygląda taki zakup i targowanie się z lokalnym sprzedawcą, to zobaczcie, jak kupowaliśmy dmuchawę i krótkofalówki. O! O, jest. Prezentacja będzie. Ło! No. Fajne. Uduszę się zaraz. Two pieces, two. Okay. O, no. Discount. Ready. 很便宜的，这个卖这1，150，哎，可以啊。对，对，OK， 送，8块，来，对， Ciesie.吃这个 OK。 Zobaczymy, zaraz jeszcze tu patrzymy. Tak. Aha. How many? No i kurwa. 哎，他不，喂，这个模拟的在这里吗？哪个？ Tutaj pani do obsługi właśnie sprawdza nam wszystko. Dobrze, zaczynamy nasz haul zakupowy. Zaczynamy od Baofenga, dlatego że kupiliśmy model UV32 i kupiliśmy go razem z opcjonalną gruchą za, uwaga, 117 zł, przeliczając już na złotówki. Sprawdziłem na AliExpress i samo walkie-talkie kosztuje okolice 170 zł na Aliku i to kosztuje około 13 zł, więc jest to znaczna oszczędność i rzeczywiście można wyrwać coś taniej. Golarka Kemei, taki trymer, razem z wymiennymi nakładkami, zapłaciliśmy za niego okolice 36 zł, gdzie na AliExpress kosztuje mniej więcej 65-70. Konsolka do gry. Konsolkę kupiliśmy za 70 zł, proszę bardzo, nóweczka czarna. No i te konsolki, jak wiecie, kosztują mniej więcej od 150 do 200 zł na AliExpress, więc tutaj też można upolować całkiem niezłą okazję. iPhone 4S, tutaj zakup raczej sentymentalny, za 50 zł, razem z kablem 30-pinowym. Udało nam się wynegocjować kabel gratis. No tutaj telefon, co do wartości, różnie, w zależności od tego, co znajdziecie na OLX-ie, natomiast tu mamy wersję 16 GB. Ona była po chińsku, natomiast udało się oczywiście już zmienić język na polski. No jest po prostu pamiątka, zamiast magnesu. No i przechodzimy do naszych kabli. Kabel magnetyczny, on był chyba najdroższy, on kosztował w okolicach chyba 18 zł, natomiast 100 W. Zobaczymy, czy jest w stanie w ogóle naładować iPhone'a. 100 W to na pewno nie wyciągnę, bo iPhone tyle nie pociągnie, ale zobaczmy w ogóle, czy ten kabel działa i czy będzie obsługiwał szybkie ładowanie, na tyle, ile oczywiście iPhone je obsługuje. Ładuje normalnie. No, 30 W, elegancko. Więc ten kabel działa. Mam nadzieję, że on podziała całkiem długo. To jest całkiem niezły kabel, bo raz, że jest magnetyczny, więc się nie plącze. Dwa, że jest całkiem długi. No i jest w oplocie. On jest naprawdę solidnie wykonany. To jest największa zaleta chyba tego miejsca, bo oczywiście można takie kable kupić podobne, pewnie podobnie na Aliku. Natomiast chodzi o to, że tutaj możemy rzeczywiście stwierdzić jakość tego kabla i sobie go pomacać. I te kable naprawdę robią niezłe wrażenie. Kolejny kabel, kabel sznurek. On w ogóle obsługuje 200 W. On jest bardzo gruby, fajnie wygląda. Też jest długi. Sprawdzimy, czy działa. Proszę bardzo, nawet trochę więcej niż ten poprzedni. 31 W, no więcej iPhone nie przyjmie, także ten kabel też całkiem nieźle. On kosztował chyba okolice 12 zł, coś w tym stylu. Także ten kabelek też całkiem nieźle. No i ostatni kabel to najbardziej podobny do tych Apple'owskich, też w oplocie. Fajnie, nie czuć w ogóle, że to jest kabel, który byłby nieoryginalny. Gdybym taki dostał razem z jakimiś akcesoriami Apple'a albo z iMaciem, to bym się absolutnie nie zorientował. Zobaczmy, czy ten kabel działa. On był najtańszy. One były po 5 zł.
No wygląda na to, że kable to jest dobra inwestycja, słuchajcie, wszystko śmiga. Wszystko jest ok. Maty się cieszy, bo kupił taki sam. I jeśli te kable pożyją dłużej niż miesiąc, to uważam, że to będzie dobry zakup. Damy Wam znać w komentarzach po miesiącu od publikacji tego filmu, czy kable dalej żyją. No i nasz ostatni zakup, czyli dmuchawa i odkurzacz w jednym. No teraz absolutna moda chińska, jeśli chodzi o te produkty. Ona kosztowała 55 zł jakoś i tutaj w zestawie macie. Proszę bardzo, taki mikrofilterek, czyli możemy zrobić sobie odkurzacz. Mamy mnóstwo końcówek do tego. Proszę, taka nawet szczotka z włosiem. No jest sama dmuchawa. Zobaczymy zaraz, czy będzie działała. Razem z regulatorem. I tutaj też jest to fajne, że możecie sobie poczuć. Było mnóstwo tych dmuchaw i plastik w niektórych był naprawdę słaby. Ten uważam, że nie jest najlepszy, jaki można było wybrać, ale też uważam, że za te pieniądze no to nie było źle. Zależało mi na tym, żeby było dużo końcówek i żeby była właśnie ta funkcja odkurzacza. Jest nawet kabelek. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała. Nie wiem, znaleźliśmy ten zestaw, ale za 300 zł. Nie chce mi się wierzyć, że tyle kosztuje. To by było zbyt dobre, że tak powiem. Natomiast no, taka dmuchawa 5 dych myślę, że spoko. Jakby już nie porównuję ceny 1 do 1, tylko po prostu spoko. Za 5 dych jest git. I teraz zobaczmy. No co, no działa, no. Śmiga jak zła. Proszę bardzo, można sobie zamontować końcówę. Ona jest nakręcana. Wszystko śmiga. Z najważniejszych rzeczy ładowanie na USB-C i tak jak mówiłem, te końcówki. Słuchajcie, jednak okazuje się, że ten pasek pasuje na moją rękę, bo finalnie jest tak, że tą część można tutaj sobie po prostu odczepić i jak się zdejmie pasek, to tutaj się go odwraca, odblokowuje się to i to można teraz przesuwać. Więc to całościowo pasuje na w sumie każdą rączkę. No i ja po noszeniu tego przez cały dzień stwierdzam, że jak na cenę, czyli 5 zł, to jest świetny pasek. Po prostu. Właśnie, zapomnieliśmy jeszcze w haulu zakupowym wymienić super 2 pasków. Który byś wybrał? Ten jeden chyba, tylko ten, co? Ten, bo tamten rzeczywiście jakościowo gorszy zdecydowanie, więc tutaj naprawdę jest bardzo spoko. Wiadomo, że no, mogę się delikatnie doczepić tutaj do jakości wykonania, do spasowania czy coś, co nie, że jakieś tam nitki wystają. No ale 5 zł. 5 zł. A więc zakończyliśmy naszą wycieczkę po centrum elektronicznym w Shenzhen. Jakie moje wrażenia? No generalnie AliExpress offline, umówmy się, tutaj nie ma nic specjalnego, nie ma nic wyjątkowego. Większość rzeczy jest albo serwisowana na kolanie, albo jest to po prostu multum akcesoriów, które możecie znaleźć wszędzie w internecie. Natomiast zamiast trudnić się poszukiwaniami tak jak my i narażać się na to, że trzeba negocjować albo kupicie coś drożej, no to możecie kupić to spokojnie na AliExpress i przy użyciu Letyshops skorzystać z cashbacku. Czy polecam miejsce? Dla osób zajawionych technologią jak najbardziej tak. Fajny klimat i można sobie coś fajnego pooglądać. Natomiast dla osób, które chcą po prostu kupić coś fajnego w Chinach, uważam, że miejsce raczej przeciętne. Także tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak podobają Wam się takie wycieczki technologiczne po całym świecie. No a my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na kanale Rootblock. Czołem!